Serdecznie zapraszam do odcinka 98 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 35. W poprzednim 97 odcinku opowiedziałem o losach Teracha i jego rodziny po opuszczeniu miasta Ur. W tym odcinku opowiem, co stało się z bratankiem Abrama Lotem po rozstaniu z Abramem. Abram dogadał się ze swoim bratankiem i dał mu nawet prawo wyboru. Lot wybrał dolinę Jordanu i wyruszył ku wschodowi. Kiedy dotarł do Sodomy, rozbił pod miastem swoje namioty. Abram natomiast pozostał z żoną Saraj na ziemi Kanaan. Kiedy Lot odszedł, Pan objawił się Abramowi i rzekł: spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i ku morzu. Cały ten kraj, który widzisz, daję Tobie i Twemu potomstwu na zawsze. Twoje zaś potomstwo uczynię liczne jak ziarnka pyłu ziemi. Jeśli kto może policzyć ziarnka pyłu ziemi, policzone też będzie Twoje potomstwo. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz. Tobie go oddaję. Abram zwinął swoje namioty i przybył pod Hebron, gdzie osiedlił się i zbudował ołtarz dla Pana. Tymczasem królowie mezopotamscy wszczęli wojnę między innymi z królem Sodomy Berą i królem Gomory Birszą. Pominę szczegóły tej wojny, której zwycięzcami okazali się Asyryjczycy. A w dolinie Sidim było wiele dołów, z których wydobywano smołę. Królowie Sodomy i Gomory, rzuciwszy się do ucieczki, skryli się w tych dołach, a pozostali uciekli w góry. Zwycięzcy, zabrawszy całe mienie mieszkańcom Sodomy i Gomory oraz wszystkie ich zapasy żywności, odeszli. Uprowadzili również Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkiem. Był on bowiem mieszkańcem Sodomy. O porwaniu Lota dowiedział się Abram. Abram, usłyszawszy, że jego krewny został uprowadzony w niewolę, dobrał sobie 318 najbardziej doświadczonych spośród służby swego domu i rozpoczął pościg aż do Dan. Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą napadał wraz z nimi na nieprzyjaciół i zadał im klęskę. A potem ścigał ich aż do Choby, która leży na zachód od Damaszku. W ten sposób odzyskał całe mienie, a także sprowadził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługami. Po zwycięstwie Abram spotkał się w Dolinie Królewskiej Szawę z królem Sodomy, a król Szalemu Melchizedek przywitał go chlebem i winem i pobłogosławił słowami: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. Melchizedek był kapłanem El Eliona, czyli Boga Najwyższego, oraz królem Szalemu. Według badaczy Biblii Szalem lub Salem było wcześniejszą nazwą współczesnej Jerozolimy. Sama nazwa Salem odnosi się prawdopodobnie do Syjonu, czyli świętej góry Jeruzalem, stanowiącej centrum królestwa Melchizedeka. Melchizedek żył prawdopodobnie na początku drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Kiedy Abram dał królowi Sodomy 10. część z łupów wojennych, ten rzekł: oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie. Zwróćmy uwagę na odpowiedź Abrama, który użył argumentu dość typowego we współczesnych konwersacjach pomiędzy Rzymianami. Ale Abram odpowiedział królowi Sodomy: przysięgam na Pana, Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi, że ani nitki, ani rzemyka od sandała, ani niczego nie wezmę z tego, co do ciebie należy, żebyś potem nie mówił:
To ja wzbogaciłem Abrama. Wkrótce Pan pojawił się Abramowi i zapewniał go: nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem twoim obrońcą. Nagroda twoja będzie sowita. Pomimo zapewnień Boga, Abram bardziej martwił się, kto zostanie spadkobiercą jego majątku. Abram rzekł: o Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka? Przyszłym zaś spadkobiercą mojej majątności jest Damasceńczyk Eliezer. I mówił: ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój zostanie moim spadkobiercą. Pan zapewnił Abrama, że spadkobiercą nie będzie jego sługa, ale jego potomek, i że będzie miał potomstwa tyle, co gwiazd na niebie. W czasie snu Abram ponownie spotkał się z Panem, który rzekł: wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez 400 lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy, aż wreszcie ześlę zasłużoną karę na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem, ale ty odejdziesz do twych przodków w pokoju, w późnej starości zejdziesz do grobu. Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w 4. pokoleniu, gdy już dopełni się miara niegodziwości Amorytów. Następnej nocy Pan zawarł przymierze z Abramem. Potomstwu twemu daję ten kraj, od rzeki egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat, wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami, Chetytami, Peryzytami, Refaitami, Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jebusytami. W swojej przepowiedni Bóg mówił o przyszłej niewoli egipskiej Żydów, o ukaraniu Faraona oraz o wielkich bogactwach wywiezionych przez Żydów z Egiptu. Przepowiedział również śmierć naturalną Abrahama i powrót jego potomków do ziemi Kanaan. Zawierając przymierze z Abramem, oddał mu we władanie cały Kanaan, łącznie z ludami zamieszkującymi te tereny. Bóg wspomniał o niegodziwościach Amorytów, o których opowiem w następnych odcinkach. Powstaje jednak pytanie, jak doszło do niewoli egipskiej Żydów i czy faktycznie byli w Egipcie niewolnikami. Zanim jednak odpowiem na to pytanie, powrócę w następnym odcinku do wydarzenia związanego z bratankiem Abrama, Lotem. Dziękuję za wsparcie kanału przez Bajkofi.tu. Proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 98, w którym opowiedziałem o uwolnieniu Lota przez Abrama z rąk Asyryjczyków. Serdecznie zapraszam do odcinka 99 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 36.